Category Owner dba o szeroką selekcję produktów na platformie, ich ekspozycję oraz promocję. My odpowiadamy za rozwój największych sprzedawców danej kategorii, nie całych kategorii, ale ten rozwój sprzedawców ma bezpośredni wpływ na lepsze wyniki kategorii. Jesteśmy firmą data-driven, co oznacza, że nie tylko przygotowujemy raporty i badania, ale przede wszystkim je interpretujemy. To nie jest oczywiście tak, że jak sprzedawca ma opiekuna, to na Allegro może więcej. Nie. Jakie rozwiązania i projekty biznesowe wdrażamy w Allegro? Jakich ekspertów, narzędzi i procesów potrzebujemy, aby te rezultaty osiągnąć? Cześć! To jest Allegro Podcast, a ja nazywam się Krzysztof Palfner i wspólnie z naszym zespołem porozmawiamy o tym, dlaczego dobrze tu być. A gdyby tak napędzać e-commerce? Bycie częścią jednej z największych firm e-commerce w Europie Środkowej oznacza pracę nad różnorodnymi projektami biznesowymi. Tutaj mamy szansę budować unikalne doświadczenie przy wsparciu ekspertek i ekspertów z branży. A o tym, jak pracujemy w obszarze commerce, opowiedzą Dagmara Gołek, junior menadżerka, oraz Joanna Studzińska, key account menadżerka w Allegro. Dzisiaj porozmawiamy sobie o obszarze commerce, czyli co robi key account manager i category owner w Allegro. Cześć Dagmara, cześć Asia. Cześć. Poproszę was o przedstawienie się i żebyście powiedziały, jakie zajmujecie stanowisko, w jakim obszarze pracujecie, co tu robicie. Cześć. Nazywam się Dagmara Gołek, jestem menadżerką odpowiedzialną za rozwój kategorii uroda na Allegro. Natomiast moja przygoda z Allegro rozpoczęła się 3 lata temu właśnie od roli category ownera. Ja nazywam się Joanna Studzińska i jestem key account managerem w kategorii sport i turystyka. Może opowiedzmy sobie trochę, jak wygląda wasza praca od kuchni, czyli czym zajmuje się key account manager, a czym zajmuje się category owner w Allegro. Category Owner dba o szeroką selekcję produktów na platformie, ich ekspozycję oraz promocję. Przede wszystkim też dąży do tego, żeby konsument miał jak najlepsze doświadczenie zakupowe. Bada jego potrzeby, odpowiada za strukturę tej kategorii, analizuje asortyment, rozwija kluczowe marki w swojej branży, współorganizuje kampanie marketingowe i rozwija inicjatywy technologiczne. Więc brzmi to tak bardzo szeroko, brzmi jak szerokie spektrum działań i takie właśnie jest. Wszystko to ma wpłynąć na jeszcze lepszą sprzedaż produktów na Allegro. A key account manager odpowiada za taką szeroko rozumianą współpracę biznesową z największymi sprzedawcami na Allegro. W danej kategorii asortymentowej, dla mnie to jest sport i turystyka. Moim zadaniem jest wsparcie w rozwoju sprzedawców na Allegro. Wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi przygotowujemy plany rozwojowe, planujemy komunikacje marketingowe dla ich produktów, przygotowujemy partnerów na nadchodzące zmiany, a w Allegro jest ich bardzo dużo. Oprócz tego zapewniamy wsparcie także w takich codziennych kłopotach sprzedawców związanych ze sprzedażą na Allegro. I tak jak w przypadku kategorii ownerów, te wszystkie działania mają wpłynąć na jeszcze lepszą sprzedaż, ale kamowie koncentrują się na rozwijaniu sprzedawców, którymi się opiekują, a nie całych kategorii. Okej, słychać, że rzeczywiście te stanowiska ze sobą współpracują i chciałbym zapytać was, czym różnią się te stanowiska, a co je łączy, bo na pewno coś takiego jest. Na czym polega wasza współpraca? Tak jak wspomniałam, rolą kategorii ownera jest rozwój kategorii na platformie. A ważnym elementem, który wpływa na ten rozwój, jest właśnie współpraca ze sprzedawcami i z markami, pozyskanie ich i pozyskanie też ich ofert, za co odpowiada właśnie key account manager. Więc można powiedzieć, że to jest największy punkt styku między tymi rolami. Tak jak powiedziała Dagmara, my odpowiadamy za rozwój największych sprzedawców w danej kategorii, nie całych kategorii, ale ten rozwój sprzedawców ma bezpośredni wpływ na lepsze wyniki kategorii. Dlatego efektywna współpraca z kategorii ownerami jest bardzo, bardzo istotna. Kategoria owner wskazuje nam kierunek, dzieli się ze mną informacjami, jakiego asortymentu, jakich marek nam brakuje, na czym powinniśmy się skupić w konkretnym sezonie sprzedażowym, a ja staram się te produkty i marki pozyskać na platformę. Te wszystkie informacje na temat kategorii, które ja dostaję od kategorii ownera, są niezwykle ważne również dla lepszej współpracy ze sprzedawcami, bo wiedząc, w którym kierunku zmierza i chce rozwijać się kategoria, ja mogę lepiej zaplanować działania z moimi sprzedawcami.
Rozumiem. A czy współpracujecie też z innymi zespołami? Jeżeli tak, to jakie to są zespoły? Na przykład przy koordynacji kampanii Smart Week czy Black Week, jak wygląda jakby wasze zaangażowanie w te festiwale sprzedażowe? Nazwijmy to festiwalami. Najszybszą odpowiedzią na to pytanie jest odpowiedź wszystkimi, ponieważ przy organizacji takiej kampanii jest to między innymi zespół kampanii, zespół marketingu, biuro reklamy, czy właśnie zespół Key Account Managerów. Przy innych zadaniach pracujemy również z zespołem Akademii Allegro, z którym przygotowujemy materiały szkoleniowe dla sprzedawców. Współpracujemy z ogromnym zespołem technologicznym, który bada potrzeby konsumentów i wdraża produkty usprawniające całą platformę. Również z zespołem drzewa kategorii, dzięki któremu konsument używając filtrów może doprecyzować, czego konkretnie szuka. A z perspektywy Kama odpowiedź na to pytanie również brzmi ze wszystkimi. Marketing i reklama, oczywiście, przy planowaniu działań promocyjnych i reklamowych dla konkretnych produktów naszych sprzedawców. Z zespołem CEX, czyli Customer Experience, w takich sprawach obsługowych dotyczących kont, obsługi posprzedażowej dla sprzedawców. Z zespołem DEX, czyli Delivery Experience. Wszystkie tematy związane z obsługą logistyki, tak to nazwijmy, czyli kurierzy, automaty paczkowe, ustawienia wysyłek. My również mamy okazję współpracować z zespołem technologii, pewnie nie w takim zakresie jak kategoria ownerzy, ale przy wdrażaniu produktów usprawniających Allegro z perspektywy sprzedawców jak najbardziej. Rozumiem. Dagmara, jaką kategorią produktową się zajmujesz? I może opowiesz, na czym polega budowanie strategii rozwoju kategorii? Zajmuję się kategorią uroda. Ta kategoria zawiera w sobie zarówno kosmetyki, jak i urządzenia do pielęgnacji włosów, twarzy, ciała, do makijażu, paznokci, zapachy i bardzo ciekawa część sektora B2B, profesjonalne wyposażenie salonów. To kategoria, w której zaopatrują się salony fryzjerskie, barberskie, kosmetyczne czy nawet studia tatuażu. Pytasz, na czym polega rozwój takiej kategorii? To przede wszystkim dbanie o dwa obszary. Po pierwsze, obszar konsumenta, ponieważ dążymy do tego, aby osoby kupujące kosmetyki miały jak najlepsze doświadczenie zakupowe i jak największy wybór produktów. Po drugie, rozwój kategorii to również rozwój sprzedawców i marek, by wesprzeć ich sprzedaż i widoczność ich oferty. Tasiu, teraz mam pytanie do ciebie. Konkretnie chciałem zapytać, na czym polega współpraca Key Account Managera ze sprzedawcami i jak na co dzień wygląda kontakt? I to jest temat rzeka. Ten kontakt zazwyczaj jest oparty o rozmowy telefoniczne, dużo rozmów telefonicznych i komunikację mailową. To tak na co dzień. Oczywiście spotykamy się również z naszymi partnerami podczas wideokonferencji, a jeśli jest okazja, to również na żywo oczywiście. Zapraszamy ich na spotkania do naszych biur, które są usytuowane w zasadzie w każdym większym mieście. Będąc opiekunem kluczowego klienta, trzeba wiedzieć i liczyć się z tym, że sprzedawca, którym się opiekujesz, może oczekiwać od ciebie pomocy w każdym temacie związanym ze sprzedażą na Allegro. Tutaj w naszej rozmowie dużo mówiłam o tym, jaka jest rola Kama i o jego współpracy z innymi zespołami w firmie, o tym, że planuje razem ze sprzedawcami strategie rozwojowe, plany marketingowe itd. Ale trzeba podkreślić i wiedzieć o tym, że praca Kama to również ogarnianie takich, można powiedzieć, drobnych i przyziemnych tematów, których jest naprawdę bardzo dużo. Czyli mam problem z kupującym. Wystawił mi niesłusznie negatywny komentarz. Założył mi dyskusję i nie mogę się z nim porozumieć. Usunięto mi ofertę. Dlaczego? Takich tematów jest naprawdę bardzo dużo i to też jest nasza rola, żeby pomagać sprzedawcom w tych codziennych problemach, bo one również mają wpływ na ich końcowe wyniki sprzedażowe. To nie jest oczywiście tak, że jak sprzedawca ma opiekuna, to na Allegro może więcej. Nie. My również musimy poruszać się w granicach regulaminów i według zasad, które są jednakowe dla absolutnie wszystkich sprzedawców, ale możemy wspierać naszych partnerów w rozwiązywaniu tych codziennych problemów, z którymi oni się borykają i to właśnie jest nasza rola i codzienność Kama. Okej, jasne. No rzeczywiście wygląda na to, że jakby te zadania są, szeroko tutaj, szeroki zakres jest tych zadań. Oj, zdecydowanie. Chciałem też zapytać, czy my też aktywnie pozyskujemy sprzedawców, czy raczej bazujemy na określonej grupie, którą już tutaj mamy? Pozyskujemy. Zależy nam na tym, żeby na Allegro kupujący mogli znaleźć absolutnie wszystko.
więc musimy zapewnić im maksymalnie szeroką gamę dostępnych produktów. W tym celu aktywnie pozyskujemy sprzedawców, którzy są właścicielami lub przedstawicielami marek, których nam brakuje. I tutaj znów kłania się współpraca z kategory ownerami, bo to oni dostarczają nam takich informacji, czego brakuje. Jasne. A jakie kanały wykorzystujecie do huntingu sprzedawców? Przede wszystkim to są targi. Tam można nawiązać kontakty z wieloma sprzedawcami, markami, wstępnie porozmawiać o możliwościach i zachęcić do sprzedaży na Allegro, no i wymienić się wizytówkami. Ale to również zwykła wyszukiwarka Google'a. Jeśli od kategorii ownera wiemy, kogo chcemy znaleźć, to szukamy tego kontaktu w internecie, jakiegoś maila, telefonu. Oczywiście czasem może się okazać, że źle trafiliśmy, ale po sznurku do kłębka. A jak mierzycie wyniki swojej pracy? Jakie są kryteria sukcesu dla waszych działań? Jak to wygląda? W przypadku kategorii oczywiście wielkość naszych udziałów rynkowych i wszystkie podstawowe wskaźniki mierzone w świecie e-commerce. Niemniej liczy się również dla nas ta perspektywa kategorii, czyli jak szeroki wybór produktów przedstawiamy naszym konsumentom, czy oferta jest atrakcyjna cenowo oraz jak przyjazna jest dla niego ścieżka zakupowa. No a dla Kama? A sukcesem są dobre wyniki sprzedażowe sprzedawców, którymi się opiekuję i z tego oczywiście jesteśmy rozliczani. Okej, rozumiem. Może powiemy sobie teraz o jakichś projektach, którymi chciałybyście się podzielić. Coś, co już może się odbyło, a może dopiero będzie, jeżeli możecie zdradzić nutkę tajemnicy. Dla mnie, jak do tej pory, najciekawszym projektem, w którym brałam udział, było przygotowanie i realizacja kursu do Akademii Allegro. Akademia Allegro to taka platforma, na której znaleźć można darmowe kursy dotyczące efektywnej sprzedaży na Allegro. Przygotowałam cały kurs dotyczący kategorii sport, a potem, co chyba było najfajniejsze, pojechałam do Poznania na nagrania. Praca na planie zdjęciowym z profesjonalnym zespołem była naprawdę mega ekscytująca, a efekty możecie zobaczyć w Akademii Allegro, kurs pod tytułem Kategoria Sport. Super. Myślę, że śmiało mogę zachęcić odbiorców tego podcastu do sprawdzenia również kursu, który ja przygotowałam z Akademią Allegro i nie różni się niczym poza tym, że jest to kategoria uroda, więc również zachęcam i podzielam zdanie Asi, że to było wspaniałe doświadczenie. Natomiast mnie wyjątkowo cieszy na co dzień współpraca z teamem międzynarodowym, z którym współpracuję w kwestii pozyskania marek z całego świata. Ta współpraca opiera się przede wszystkim na aktywnym poszukiwaniu marek zagranicznych poprzez międzynarodowe targi, a efektem tej współpracy jest chociażby dostępność kosmetyków bezpośrednio z Korei Południowej. To teraz może porozmawiajmy sobie o tym, dla kogo w ogóle jest praca na stanowisku Key Account Managera. Jakie umiejętności czy cechy powinien mieć idealny kandydat czy kandydatka, żeby odnaleźć się w waszym zespole? W mojej ocenie Key Account Manager przede wszystkim musi lubić ludzi. Ta praca to głównie kontakt z drugim człowiekiem, dlatego kandydaci powinni być osobami komunikatywnymi, umiejącymi budować relacje, radzić sobie w stresujących sytuacjach, bo no nie oszukujmy się, nie każda współpraca jest łatwa i przyjemna. Zdarzają się takie, które wymagają niesamowitego spokoju i umiejętności dyplomatycznych. Dodatkowo, według mnie, to praca dla osób, które potrafią ją sobie same organizować i planować swoje działania. Okej, dziękuję ci bardzo. A jeżeli chodzi o pracę kategorii ownera, dla kogo jest ta praca? Przede wszystkim dla osób z umiejętnościami analitycznymi, które są w stanie szybko podjąć decyzję w oparciu o bardzo dużą ilość danych. Jesteśmy firmą data-driven, co oznacza, że nie tylko przygotowujemy raporty i badania, ale przede wszystkim je interpretujemy, osadzamy w kontekst biznesowy, aby następnie móc podjąć właściwe decyzje. Na pewno jest to rola dla osób komunikatywnych, otwartych i kreatywnych, lubiących współpracę z innymi, ze względu na to, że mamy bardzo dużo pracy projektowej. Więc kluczowy jest tutaj mindset team playera. Super, dziękuję. Asiu, dlaczego dobrze tu być? Dobrze tu być, bo no cóż, każdy dzień jest inny. Nie da się tutaj nudzić i każdy znajdzie obszar, który jest mu szczególnie bliski i w którym może się rozwijać. Okej. Dagmara, dla ciebie to samo pytanie. Dlaczego dobrze tu być? Myślę, że śmiało mogę podzielić opinię Asi, że nuda jest ostatnią rzeczą, której doświadczamy każdego dnia. Uważam, że dobrze tu być,
ponieważ zespół Allegro to niezwykle inspirujący ludzie, więc jeśli ktoś szuka rozwoju biznesowego i rozwoju swoich własnych kompetencji, no jest to gwarant w tej firmie. No i teraz jeszcze pytanie o najdziwniejszą rzecz, jaką kupiłyście na Allegro? Nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała o kosmetykach. Dla mnie ten produkt dziwny nie jest, ale pomyślałam, że może być dziwny dla was albo dla naszych słuchaczy. Na Allegro namiętnie kupuję skwalan z trzciny cukrowej. Czy jest to dziwny produkt dla was? Nie. Kurczę. No, to bardzo lekki olejek o wielu zastosowaniach, więc jeśli ktoś szuka produktu idealnego do masażu twarzy czy olejowania włosów, zdecydowanie powinien kupić go na Allegro. Ale spoko, myślę, że dla większości jednak jest dziwne. Ja musiałem się zastanowić, co to jest po prostu. Asiu, w twoim Żeby wypadku? odpowiedzieć na to pytanie, to aż musiałam sobie przeszukać moją historię zakupów i znalazłam, uwaga, nakrętka sześciokątna M10 na 1,5 mm, lewy gwint. Do tej pory nie mam pojęcia, do czego była potrzebna, ale mój tata potrzebował, więc kupiłam. Ale była potrzebna, no jasne, okej. Super, no bardzo wam dziękuję za dawkę cennej wiedzy i informacji. Moimi gośćmi dzisiaj były Dagmara Gołek i Anna Studzińska. Bardzo wam dziękuję. No i Bardzo wszystkiego dziękujemy. dobrego wam Dziękujemy życzę. za zaproszenie. Mamy Dzięki nadzieję, że ślicznie. trochę przybliżyłyśmy Oj, stanowiska. myślę, że na pewno. Dzięki. 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 A tak się składa, że obecnie aktywnie poszukujemy kategorii ownerów i key account managerów. Dlatego wszystkich zainteresowanych odsyłam na naszą nową stronę kariery jobs.allegro.eu. To już wszystko na dziś. To był Allegro Podcast. Skoro zostaliście z nami do końca, to pewnie jesteście głodni, aby usłyszeć więcej. Sprawdźcie linki w opisie odcinka i śledźcie nasz podcast w ulubionej aplikacji, aby dowiedzieć się więcej o tym, dlaczego dobrze tu być. Pamiętajcie, że możecie nas usłyszeć co 2 tygodnie w czwartek.